Siemanko, z tej strony Arci z kanału Arci Podróży. Teraz niestety nie w podróży, ale postanowiłem wam pokazać odrobinę Londynu w tym mieście, w którym mieszkam. Także zapraszam was do oglądania, ale jeszcze przed tym chciałem was zachęcić, abyście zostawili mi subskrypcję, lajka, komentarz i będzie elegancko dla mnie. No i dobra, zapraszam was na minutowe intro i zapraszam was w pierwsze miejsce, które wam chcę pokazać, a mianowicie będzie to London Eye. Yo. No i dobra, zmierzamy na London Waterloo. Zobaczyć koło. Także więcej relacji spod koła. Yo. Niedużo ludzi jest tutaj. Tak. To jest jedno z miejsc, które musicie odwiedzić, będąc w Londynie. Każdy turysta chyba to robi. Także London Eye, Waterloo. Jeszcze jest fajne, bo macie zaraz z lewej strony Big Bena, także wszystko jest położone od siebie no w krótkim dystansie, nie? Także na spokojnie możecie zobaczyć London Eye, Big Ben i nawet blisko jest pałac Buckingham, także tym się nie przejmujcie, że po centrum będziecie latać jakieś długie dystanse, żeby zobaczyć te wszystkie ich zabytki, atrakcje. Tu jakaś wycieczka, idę za nimi, ale nie wiem, czy mi się obraz nie rozmazuje. Muszę kamerę przeczyścić. No, ale robi wrażenie London Eye. Jest fuj duże. No dobra. A tu wokół taki parczek jest. Strasznie słońce świeci. Tam jest stacja Waterloo. Pójdziemy sobie tutaj. Ogólnie pokażę wam miejsce, z którego zrobicie sobie fajne zdjęcie pod kołem. Miejsce było tutaj do robienia zdjęć, ale jak widzicie coś robią. Także nici z fajnego zdjęcia. Dobra, teraz przejdziemy się pod Tamizę. Jak widzicie, dużo ludzi sobie robi zdjęcia.
zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeśli chcesz dostać, zostaw subskrypcję, lajka. Zobacz. Ogólnie bilet polecam Wam kupić online. Bo przy kasie to pewnie długo będziecie czekać, żeby dostać bilet. Zobaczcie, jakie kolejki tu są. Masakra. Jak widzicie, macie Shrek Adventure here. Możecie nabyć, jest wejście, możecie nabyć sobie ticket tam o. Nie wiem dokładnie ile ticket kosztuje, ale pewnie nie jest drogi. 20-30 funtów. Tutaj akwarium. 50 funtów ticket do akwarium. Czy polecam? Nie wiem, bo nie byłem. Mi się wydaje, że 50 funtów zdecydowanie dla mnie za drogo. I raczej bym tu nie poszedł, ale jak dla turystów, dla Was chcecie zobaczyć, to jak najbardziej możecie iść. Nie wiem, jak to GoPro odda widok pod te słońce, ale znaczy nie słońce. Miejscami słońce trochę zaszło, ale nie wiem, jak odda widok. Teraz przejdziemy się pod Big Bena. Most ogólnie nazywa się Most Westminster. Jakby ktoś nie wiedział. Ogólnie jak jest w lato ciepło, to na tych wszystkich mostach stoją tutaj na całym moście rozjebani cygani i grają w te kubki, żeby znaleźć tą kulkę czy coś w środku. Nie polecam w to grać, bo to są wałki jak nic. Stoją podstawieni, trzech gra od nich, jeden tam wiruje tymi kulkami i tak robią chuja ludzi. A tutaj jest mostu ładny, widok na Waterloo, na London Eye. To jest fajna miejscówka na zdjęcia. Także jak widzicie, macie Waterloo, London Eye. Idziecie mostem i tutaj zaraz macie Big Bena, parlament. Którego był budowany? Nie wiem, nie mam pojęcia. Powiedziałbym, mógłbym zajrzeć w internet, ale no nie będę robił tego. I oczywiście na moście możecie kupić pamiątki, magnesy i różnego koszulki, czapki, szaliki. Kasują pewnie jak za zboże, to na moście.
Dobra, mam zielone. Idę. Ogólnie Londyn to piękne miasto. Polecam do zwiedzania. Niestety gra. Westminster, także spokojnie metrem możecie sobie dojechać pod Big Bena. W ogóle ile Polaków, to masakra. Pomnik Viscount Palmerston. Nie wiem kto to jest, zupełnie nie mam pojęcia. Tutaj kolejny pomnik idziemy zobaczyć. Też pewnie nie będę miał pojęcia kto to jest, ale jest to Jan Christian Smuts. Kompletnie nie mam pojęcia kto to jest. Idziemy do drugiego. David Lloyd George. No, kompletnie nie mam pojęcia też kto to jest, ale do intro może być. A tutaj tego pana znam. Tego pana znam. To znaczy nie osobiście, bo nie żyłem w tych czasach. Ale to jest, sorry, Churchill. Tutaj sobie para robi zdjęcie. Pozdro. Do intro może być też. Dobra, idziemy dalej. Tak jak widzicie, jestem cały czas przy parlamencie. Ogólnie Big Ben był w remoncie jakieś 4-5 lat. Cały zabudowany. Rusztowaniami był przebudowywany. Także to był przez 4-5 lat główny minus dla turystów, bo nie mogli go zobaczyć. Ogólnie ten parlament jest jebitnie duży. Zobaczcie, jak się rozciąga tam. No, jak są jakieś protesty, to uwierzcie mi, że tutaj ten plac jest tak przepełniony ludźmi, no, że to jest istna masakra, nie? I nie tylko tu. Trafalgar, Buckingham i wszystkie te takie turystyczne miejsca. Raz natrafiłem na taki, to no ciężko było się przecisnąć przez ten tłum. I ogólnie jakbyście mieli jakieś zastrzeżenia z poruszaniem się w Londynie, to już mówię od razu, że po prostu komunikacja w Londynie jest tak prosta. Macie wszystko rozpisane, gdzie to jest. Metro jest w ogóle tak proste w używaniu, że to jest po prostu szok. Dziecko by się ogarnęło z tym. Pomnik w pamięci żołnierzy, którzy zginęli w II wojnie światowej, postawiony przez ich przyjacieli. Ładny gest.
No my już powoli zbliżamy się pod pałac Buckingham, ale jeszcze tutaj chciałem wam pokazać miejsce, w którym odbywają się różne uroczystości rodziny królewskiej. W tym oto miejscu, na tym placu są różne przedstawienia związane z rodziną królewskich i tak. Także w sumie o tym miejscu to by było tyle. Zabieram was pod ten pałac Buckingham, bo pewnie już się nie możecie doczekać. Yo. No i już powoli jesteśmy przy pałacu Buckingham. Sporo osób tu, a przypominam, jest poniedziałek, 4 stopnie zimno, także turystów jest od groma. Założyłem czapkę, no bo zimno w główkę było. Już prawie jesteśmy przy pałacu Buckingham. Sporo osób idzie za mną. Tam w oddali, mówię. No i dużo przede mną. Według mnie pałac Buckingham może być twoją pierwszą, drugą lub trzecią atrakcją. To tak naprawdę ludzie przyjeżdżają po to, aby głównie zobaczyć Pałac Królewski. Także zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Powoli się zbliżamy do tego. Już możecie w oddali zobaczyć pałac. Ogólnie to wszystko ładnie wygląda w lat, wiosny. Są liście na drzewach, wszystko wygląda ładnie, tak zielono, kolorowo. No teraz mamy zimę, no to tak ładnie tego nie będzie wszystkiego widać. No ale też jest pięknie, nie? Samo to, że możecie zobaczyć Pałac Królewski. No i dobra, taka mała ciekawostka ode mnie dla was. A mianowicie, w którym roku był wybudowany? A już wam odpowiadam. W 1703 roku. Dla księcia Buckingham. Jak miał na imię? Zapomniałem. Potem jakiś król kupił ten pałac i przebudował dla swojej królowej, który pomnik oto stoi tutaj. No i potem to rozbudowali, no i wyszła im zajebiście jebitna duża posiadłość. Ogólnie ten pałac jest największy na świecie pałacem królewskim, jakby ktoś nie wiedział. To możecie przeczytać w internecie, tak jak ja to zrobiłem. Co mogę więcej jeszcze powiedzieć o tym pałacu? Sypiara, będzie przeskakiwać przez barierki, nieźle. Nie chcę się iść na pasy. Ja sobie pójdę na pasy. Albo przeskakuję. Na łatwiznę, a co tam? To jest duży ruch. Dużo samochodów tu jeździ, głównie to jest zamknięta strefa, a teraz otworzyli. O kurwa. To nieźle. Dobra, idę pokazać wam ten pałac. Tutaj ten pomnik królowej. Zaraz się w sumie dowiem, która to była. Nie wiem, czytałem to wczoraj o tym pałacu, ale no wyleciało z główki, jak widać. Kiedy sporo? Widzicie, ludzie zdjęcia sobie robią, jest elegancko. Czy jest tu gdzieś napisane, jak ona się nazywa?
Ale ślisko. Mi się wywalił. Ty, no jest. Wiktoria. To bardzo ładny pomnik, bardzo ładny pałac. Największy na świecie. Królewski. Oczywiście polecam i musicie to zobaczyć. Ten pałac, jak jesteście pierwszy raz w Londynie. No nie, źle, ładnie, podoba mi się. Mieszkam tu na co dzień, ale nie mam okazji codziennie tutaj przychodzić. Raz na jakiś czas. Jak rodzina odwiedzi. Czy ze znajomymi. No tak to no nie ma człowiek czasu, cały czas pracy. A, jeszcze jedna ciekawostka. Ogólnie tutaj codziennie chyba o 11:30 jest zmiana warty. Także jest małe przedstawienie, jak warty zmieniają. Jak chcecie zobaczyć zmianę warty, to 11:30 Pałac Buckingham. No dobra, nic, zawijam się. No i dobra, w drodze na Soho nie obyłoby się inaczej, jakbym nie przeszedł przez Piccadilly Circus. Bardzo turystyczne miejsce, jak widać w Londynie. Bardzo duży telewizor. Chyba tylko to przyciąga ludzi. No i tak to wygląda, jak widzicie. Pomnik. Duże, ładne budynki. Telewizor duży z reklamami. Tam ulice, restauracje, puby, sklepy. No i oto jedna z najbardziej jak mówiłem, jedna z najbardziej obleżanych atrakcji w Londynie. Tak jak widzicie, dużo ludzi. Dobra. Będę cisnął na Soho, na Chinatown. Dobra, przez chwilę się zgubiłem, ale się odnalazłem. Cisnę na Chinatown. W sumie to nie było jakoś dużo do pokazania na Piccadilly Circus. Ten pet telebim i tyle. A na Chinatown głównie restauracje. No i chyba sobie tam wypiję piwko i zjem coś. Ale zanim to zrobię, to wam pokażę obchód, co jest. Gdzie te wejście na Chinatown? Chyba tutaj. Szedłem w złą ulicę. Teraz idę chyba w dobrą. No i dobra. Szedłem w dobrą ulicę, jest Chinatown. Dobra, teraz mniej, więcej Chinatown.
zmywał, pokazać wam Shard, London Bridge, Sky Garden i to będzie ostatnia atrakcja, którą chcę wam pokazać w tym vlogu, bo robię się trochę głodny i mam w sumie chęć na piwo, bym sobie wypił piwko i się żegnam z wami z tego miejsca i będziemy się widzieć na London Bridge. No i dobra, kochani, w tym vlogu już by było na tyle, bo i tak już czuję, że wyjdzie bardzo długi vlog, ponad 20 minut. Dziękuję przede wszystkim, że oglądaliście te wideo, byliście ze mną. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, lajka, komentarza. Jak możecie, to udostępnijcie. Ja z tego miejsca będę się z wami żegnał. Do zobaczenia. Yo!